Czynnik Benedicta pozwala na wykrywanie cukrów redukcyjnych oraz innych aldehydów. Działa on na podobnej zasadzie co próba Tromera, w oparciu o miedź na drugim stopniu utlenienia, która pod wpływem czynnika redukującego jest redukowana do pierwszego stopnia utlenienia, a za czym idzie zmienia barwę z niebieskiego na czerwony. Wszystkie informacje dotyczące odczynnika Benedicta znalazłem w tej pracy, natomiast dokładny przepis widzicie teraz na ekranie. Pierwszym krokiem jest rozpuszczenie na gorąco cytryganu oraz węglanu sodu. W tym celu wlewam do umieszczonej na płycie grzewczej zlewki wody i włączam grzanie. Gdy woda jest już dość ciepła, umieszczam w niej mieszadło magnetyczne oraz zaczynam wsypywać substancję. Gdy wszystko się już rozpuściło, następnym krokiem jest przesączenie roztworu. W tym celu używam porcelanowego lejka, w którym umieszczam sączek. Następnie sączek należy zwilżyć wodą i można przystąpić do filtracji. Następnym krokiem jest sporządzenie roztworu siarczanu 6 miedzi 2. Po poprzedzeniu tej czynności stosownymi obliczeniami, utrudnionymi dodatkowo faktem, że posiadany przeze mnie siarczan 6 miedzi 2 jest uwodniony, za czym idzie, sam zawiera w sobie wodę. Odmierzam odpowiednią ilość wody a następnie siarczanu miedzi. Gdy cały siarczan miedzi już się rozpuści, wlewamy go do reszty roztworu. I tutaj popełniłem pewien błąd, ponieważ zapomniałem o stałym mieszaniu podczas łączenia roztworów, wskutek czego powstały kryształki osadu, którym zgaduję, że jest hydroksywęglan miedzi. Powstały w tej tutaj reakcji. Efekt jednak jest całkiem ładny. Szczęśliwie, zaraz po zamieszaniu wszystkie ziarnistości znikają i pozostaje piękny, klarowny, niebieski roztwór. Ostatnim krokiem jest uzupełnić do wyznaczonej objętości wodą i tak oto mamy gotowy odczynnik Benedicta. Największą zaletą odczynnika Benedicta jest jego precyzja. Przy wykorzystaniu zgodnie z instrukcją pozwala na stosunkowo dokładne wyznaczenie stężenia cukru w roztworze. Można je odczytać z tej oto tabeli. Jednak ja nie będę się tym przejmował na razie, nie zależy mi na żadnej analizie ilościowej, a jedynie sprawdzaniu, czy odczynnik w ogóle działa. W tym celu przygotowałem sobie 8 próbek. Pierwsza próba to zwykła woda z kranu. Nie spodziewam się zaobserwować w niej jakichkolwiek zmian.
Próba druga to miód sztuczny, którego głównymi składnikami są lub przynajmniej powinny być glukoza i fruktoza, czyli cukry redukcyjne. Trzecia próba to naturalny miód z lokalnej pasieki. Jego skład nie powinien znacząco różnić się od tego sztucznego. Kolejna próba to zwyczajny biały cukier, czyli sacharoza. Nie jest on jednak cukrem redukcyjnym, więc także spodziewam się zaobserwować brak zmian. Kolejną próbą miał być sok z cytryny. Jednak nie wziąłem pod uwagę tego, że kwas cytrynowy może przereagować z jednym ze składników odczynnika Benedicta. Piana jest rezultatem wydzielającego się w reakcji dwutlenku węgla. Próba ta jednak nie będzie miarodajna ze względu na zaburzenie odczynu roztworu. Kolejna próbka to sok z pomidora. Jest to ponownie słaby wybór, ze względu na kolor tym razem, który bardzo utrudni odczyt wyniku. Kolejna próba to napój, słodzony cukrem zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie. Oznacza to prawdopodobnie sacharozę. A kolejna próba to mleko, zawierające laktozę, które podobnie jak glukoza i fruktoza jest cukrem redukcyjnym. I aby uzyskać rezultaty, należy już tylko ogrzać probówki w gorącej wodzie. W tym celu przenoszę je wszystkie do jednej zlewki. Którą następnie umieszczam na płycie grzewczej. Wyniki prezentują się następująco. Woda z kranu, brak zmian, brak cukrów redukcyjnych. Miód sztuczny, zmiana barwy na żółtą oraz zmętnienie roztworu. Wykazuje to zawartość cukrów. Identycznie w wypadku miodu naturalnego. Sacharoza, brak zmian, podobnie jak w wodzie z kranu. Sacharoza nie jest cukrem redukcyjnym. Choć wyniki próby dla soku z cytryny nie są rzetelne, zaszła nieznaczna zmiana barwy w kierunku zieleni, co wskazuje na pewną zawartość cukrów redukcyjnych. Próba szósta, sok z pomidora. Nie sposób ocenić zmianę barwy, więc wyniki nie są konkluzywne. Napój gazowany, wynik pozytywny. Mógł być słodzony cukrami redukcyjnymi takimi jak glukoza lub fruktoza, lub też zawierać inne aldehydy. I ostatnia próba, mleko. Wynik także pozytywny. Jak już mówiłem, laktoza jest cukrem redukcyjnym. To już wszystko. Dziękuję za oglądanie.